Dziękuję bardzo. To nie miała być laurka na rzecz dyrektora. Ja mam dwa komentarze do tego, co powiedział profesor Wrochna. Ten podział instytutu w latach 80., on może był przypadkowy, ale był bardzo zły. Znaczy, te instytuty zostały podzielone w taki sposób, że Instytut Energii Atomowej otrzymał w zasadzie całą infrastrukturę badawczą i praktycznie bardzo mało wykwalifikowanej kadry naukowej. IPJ przejął większość naukowców, za to nie miał żadnej aparatury badawczej, a w każdym razie szczątkową. To bardzo źle funkcjonowało, ponieważ taki instytut jak nasz może funkcjonować dobrze, jeżeli dysponuje unikatową aparaturą badawczą w skali kraju. I dlatego to jeszcze funkcjonowało źle. No więc cieszę się, że udało się te instytuty zjednoczyć, że powstał ośrodek jądrowy w Świerku pod nową nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. No i mam nadzieję, że rozwijamy się w dobrym kierunku. Druga uwaga dotyczy tego przekręcania nazwy sułtan. Ja wcale nie narzekam, dlatego że jest taki Instytut Sułtana w Emiratach Arabskich, to jest medyczny instytut i on bardzo dużo publikuje. Także jak nam to wrzucono do rekordu, to wychodziliśmy na zdecydowanie pierwsze miejsce w Polsce pod względem wszystkich możliwych wskaźników. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwa zaprosić do obejrzenia i posłuchania mojej prezentacji na temat Instytutu, tak jak on teraz wygląda. Nie będę mówił o historii, w każdym razie mało. Będę chciał pokazać Instytut, jaki on jest w tej chwili, gdzie się znajdujemy, czym dysponujemy i co ewentualnie mamy zamiar dalej zrobić. Niektóre rzeczy nie będą przeze mnie szczegółowo omawiane, ponieważ one stanowią dalsze elementy naszego sympozjum, więc zostawię to odpowiednim prelegentom. Czy ja mam jakiś wpływ na to, co tam się dzieje? Aha, działa. Proszę Państwa, na początek pokażę, jacy my jesteśmy ładni. To jest kilka zdjęć pokazujących ośrodek w Świerku z lotu ptaka, dokładnie z lotu drona. I jak Państwo widzą, jesteśmy dużym ośrodkiem. Instytut jest duży, powierzchnia instytutu to jest ponad 44 hektary. Widać tutaj sporo budynków, sporo infrastruktury. Widać kopułę jedynego w Polsce reaktora jądrowego, reaktora Maria. Mamy 10 lat, ale historia Instytutu to nie jest 10 lat, to jest 66 lat. 65 minęło w zeszłym roku, ale ze względu na pandemię nie było jak celebrować tej rocznicy. No więc mamy 66 lat. Tutaj Państwo widzą odniesienie do słynnej Drogi Pionierów w Stanach Zjednoczonych, która w zasadzie rozbudowała obecny kształt Stanów Zjednoczonych. W pewnym sensie taką drogą pionierów w technologiach jądrowych jest historia Instytutu Badań Jądrowych, tych dwóch podzielonych instytutów, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej i wreszcie tego, co mamy w tej chwili, czyli Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Przejdźmy więc do teraźniejszości. Instytut jest instytutem kategorii A+, i bardzo się z tego cieszymy. Mamy najwyższą kategorię naukową, ale startowaliśmy z poziomu znacznie niższego. Instytut Problemów Jądrowych zaczynał od kategorii B. W momencie połączenia miał kategorię A. Instytut Energii Atomowej miał kategorię C. Więc przeszliśmy długą drogę i widać, że połączenie tych instytutów, połączenie zasobów dało dodatkową wartość w postaci tego, że jesteśmy instytutem najlepszym. Jesteśmy jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Zatrudniamy około 1200 pracowników, w tym, jak Państwo widzą, 84 profesorów i doktorów habilitowanych, 167 doktorów. Mamy szkołę doktorską, którą prowadzimy razem z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, a wliczając w to jeszcze studium doktoranckie, które jeszcze trwa, bo jest w tej chwili okres przejściowy,
i kilka grantów związanych ze studiami doktoranckimi. Mamy w tej chwili około 45 studentów. Osiągnięcia naukowe od paru lat to jest mniej więcej na tym samym poziomie. Ponad 500 recenzowanych publikacji naukowych. Liczba cytacji rocznie to jest około 16 000. Tutaj Państwo widzą tą krzywą, która pokazuje, prawda, tą cytowalność. Nasz indeks Hirscha to jest w tej chwili 184. Instytut prowadzi ponad 120 projektów w 2021 roku różnej maści, to znaczy od grantów NCN-owych począwszy na grantach Fundacji Nauki Polskiej skończywszy i projektach europejskich. Budżet Instytutu to jest około 330 milionów złotych. Subwencje, które dostajemy i które możemy uznać za w pewnym sensie gwarantowane, to jest około 50 milionów. Pozostałą część budżetu musimy wypracować. Współpracę naukową mamy z największymi laboratoriami na świecie, to o tym jeszcze chwilę powiem. No a struktura organizacyjna jest następująca. Mamy Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych, który zawiera reaktor badawczy Maria. Mamy Departament Fizyki Materiałów z dedykowanym laboratorium badań materiałowych wyposażonych w komory gorące. Mamy Departament Badań Podstawowych, który mieści się na kampusie uniwersyteckim Ochota. Mamy Departament Aparatury i Techniki Jądrowych. Departament Badań Układów Złożonych, który zawiera w sobie Centrum Informatyczne Świerk. Chodziło nam o to, żeby nie mieć tylko superkomputera i nie stworzyć tylko samej maszyny, ale jakąś wartość dodaną wokół tych obliczeń, które tam się odbywają. I stąd powstanie tego Departamentu Badań Układów Złożonych. Po angielsku to jest lepsza nazwa, bo to się wtedy nazywa Complexity Center. Mamy ośrodek radioizotopów Polatom, o którym będzie sporo, bo jest to znakomita część Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Mamy Zakład Aparatury Jądrowej High-Tech, Park Naukowo-Technologiczny, tu się znajdujemy i dwie wydzielone agendy. Międzynarodowa Agenda Badawcza Nomaten, złożona z 2 grantów Fundacji Nauki Polskiej i grantu europejskiego Teaming oraz Centrum Naukowo-Przemysłowe, to się w tej chwili nazywa ICAE, Interdyscyplinarne Centrum Analiz Energetycznych, finansowane przez Polskie Sieci Energetyczne. Proszę Państwa, jak wygląda struktura zatrudnienia? Tutaj mają Państwo obrazki pokazujące, ilu mamy pracowników w przedziałach wiekowych i jak Państwo widzą, ponad połowa naszych pracowników nie przekroczyła 45 roku życia. Mamy pewną grupę osób z dużym doświadczeniem, to jest ta grupa, ale są to głównie eksperci, których za żadną cenę nie chcemy się pozbyć i profesorowie zwyczajni. To, co cieszy, to jest ten obrazek, który pokazuje również grupy wiekowe. Tutaj jest ta najmłodsza grupa wiekowa pracowników do 35 roku życia. I tutaj, jak Państwo widzą, dominuje ten zielony słupek. To są młodzi inżynierowie. Bardzo się cieszymy, że mamy dużą grupę młodych inżynierów, którzy chcą pracować w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jak wygląda rozwój kadry naukowej? Taki był stan zatrudnienia profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów w momencie łączenia instytutów. Taki jest stan w tej chwili. No więc, jak Państwo widzą, rozwinęliśmy się znacznie. Mamy w tej chwili 50 doktorów habilitowanych, 34 pełnych profesorów, 167 doktorów. Mimo pewnego wzrostu zatrudnienia, głównie zresztą projektowego, to widać wyraźnie, że procent osób z tytułem doktora, stopniem doktora i powyżej z 18% wzrósł nam do 21%. Zmieniła się też struktura wiekowa, co widać tutaj. Proszę popatrzeć, to są młodzi doktorzy. Te słupki niebieskie to było to, co było w momencie łączenia. Po 10 latach mamy wyraźnie odmłodzenie kadry naukowej, co mnie bardzo cieszy. Zwłaszcza tutaj to widać wśród doktorów habilitowanych. W ciągu tych 10 lat
Instytut przyznał, bądź nasi pracownicy uzyskali około 60 doktoratów, 35 osób zrobiło habilitację, 10 osób uzyskało tytuł profesorski. Nagrody i wyróżnienia. Tych nagród jest bardzo dużo. Ja tutaj pokazałem kilka przykładowych, którymi chciałem się pochwalić, ale oczywiście to nie są wszystkie i no nie mam czasu, żeby wszystkie wymieniać. To, co mnie najbardziej cieszy, to ostatnia nagroda, którą otrzymał bardzo młody pracownik, pan dr Sebastian Trojanowski. Dostał Nagrodę Polityki w dziedzinie nauka, pokonując ponad 400 kandydatów. Jest to bardzo zdolny młody człowiek, zresztą ściągnięty do nas dzięki programowi Welcome Fundacji Nauki Polskiej, który między innymi zaproponował nowy eksperyment w CERN-ie, phaser, i ten eksperyment został zaakceptowany. To się bardzo rzadko zdarza. Co jeszcze chciałem tutaj wymienić? W 2018 roku 3 stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Tutaj pan doktor Łukasz Kurpaska jest już doktorem habilitowanym i profesorem Instytutu. Jest najmłodszym doktorem habilitowanym w historii Instytutu. Te 3 stypendia w jednym roku dało nam bardzo wysokie miejsce w Polsce. Praktycznie tylko kilka uniwersytetów miało lepsze wyniki. No a wiadomo, że tam jest znacznie szersze spektrum zarówno pracowników naukowych, jak i dyscyplin przede wszystkim. 2 wyróżnienia, o których chcę powiedzieć. Jest jeszcze trzecie, ale ono nie mieści się w tej historii 10 lat NCBJ-u. To jest tak zwany Polski Produkt Przyszłości, Nagroda PARP-u. Takie wyróżnienie takie 2 nagrody dostaliśmy, tak jak powiedziałem, 2 razy. Jeden ośrodek radioizotopów Polatom za produkt Itrapol i Lutapol. To były prekursory radiofarmaceutyków do zastosowań w radioterapii onkologicznej, a Hightech, Zakład Aparatury Jądrowej, dostał taki polski produkt przyszłości za Intralina, czyli właśnie za ten akcelerator śródoperacyjny Acquire, który w tej chwili się komercjalizuje i przekształca z demonstratora technologii w produkt. Proszę Państwa, wyróżniono nas diamentem Forbesa, co mnie bardzo cieszy, bo o to nie zabiegaliśmy. To nie jest nagroda naukowa, ale to jest ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość. Badanie to jest specjalna metoda badań, bada się sprawozdania finansowe. Okazało się, że znaleźliśmy się na liście nagrodzonych przedsiębiorstw całkiem na wysokim miejscu i mamy prawo dożywotnio używać tytułu czy nazwy Diament Forbesa 2021, co niniejszym czynię. Dostaliśmy również 2 nagrody za współpracę z Unią Europejską i za zdobywanie grantów europejskich. 2 wygrane tak zwane brukselki, jedna indywidualna dla pana doktora Jacka Gajewskiego, a druga dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jak już jesteśmy przy projektach, to warto się przyjrzeć środkom ściągniętym z rozmaitych projektów. Proszę Państwa, w ciągu 10 lat myśmy zrealizowali ponad 306 projektów. Tu nie ma jeszcze wszystkich, bo niektóre projekty jeszcze ciągle trwają bądź nie uruchomiły jeszcze środków, ale te środki już są przyznane. No jak Państwo widzą, ta suma pieniędzy jest ogromna. To jest 810 milionów złotych. Tyle pieniędzy udało nam się zdobyć w projektach wszelkiej maści w ciągu tych 10 lat. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo to jest wartość dodana, to znaczy nasi pracownicy zrozumieli, że muszą zdobywać projekty, bo niestety nie da się przeżyć na samej subwencji i bardzo skutecznie to robią. Potrafią zdobywać te projekty, potrafią je realizować. Jest to układ, który uważam za układ win-win, to znaczy Instytut ma z tego zysk, ale również pracownicy mają z tego zysk oczywiście i jak widać z tych sum, które tu są pokazane,
to dobrze działa. Rankingi, jest cała masa rozmaitych rankingów, lepszych lub gorszych. To, co chciałem tu pokazać, to taki ostatni ranking, World University Ranking. Znaleźliśmy się tam, też nie zabiegaliśmy o to, po prostu sami żeśmy się tam znaleźli. Zajmujemy w tym rankingu światowym 876 miejsce na prawie 20 000 jednostek klasyfikowanych. I o dziwo, jak Państwo widzą, oceniane były różne aspekty, bo to jest ranking uniwersytecki. Więc na przykład oceniano stopień zatrudnienia absolwentów, edukację, rangę wydziału. Tego my nie mamy, za to dostajemy 0 punktów. Ale za wyniki naukowe wystarczyło nam do tego, żebyśmy zajęli te 876 miejsce na świecie i bardzo się z tego cieszymy. W rankingu krajowym jesteśmy 8. Wyprzedzają nas wielkie uniwersytety AGH i Instytut Fizyki Jądrowej, czego bardzo gratuluję panu dyrektorowi. Drugi indeks taki pokazujący nasz rozwój to był Nature Index 2016 roku Rising Stars dotyczący instytucji Europy Południowej i Wschodniej. Znaleźliśmy się wśród 25 najlepszych instytucji w tej części świata i zajęliśmy tam 10. miejsce. Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę o współpracy z tak zwanym wspólnym centrum badawczym, się nazywa Joint Research Center, JRC. To jest jedna z agent Komisji Europejskiej. W ramach tego Joint Research Center jest 6 ośrodków badawczych z całej Europy. Wśród tych 6 ośrodków badawczych jesteśmy my. Top 2%. Uniwersytet Stanforda przeprowadził taką analizę, wytypowując tych najlepszych według nich i według podanych tam kryteriów naukowców na świecie. 7 profesorów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych znalazło się w tej grupie. No i wreszcie mapa drogowa infrastruktury badawczej. Jak Państwo wiedzą, były 2 edycje tej mapy. Na pierwszej mapie wprowadziliśmy 4 projekty. 1 zrealizowaliśmy, 2 się w tej chwili toczą, więc zdobyliśmy z tych 4 projektów 3, a w obecnej nowej edycji tej mapy drogowej infrastruktury badawczej zakwalifikowano 70 projektów, w tym 7 z NCBJ-u, czyli wszystkie, które żeśmy złożyli. Więc tutaj odnotowaliśmy sukces. 100% naszych projektów zostało zakwalifikowanych przez recenzentów na tą mapę drogową infrastruktury badawczej. Oczywiście jest pytanie i znak zapytania, jak to będzie finansowane i z czego. No ale faktem jest, że jeżeli się na tej liście nie jest, to szanse na sfinansowanie tych projektów są zerowe. Proszę Państwa, współpraca naukowa. Tutaj mają Państwo mapkę pokazującą naszą współpracę poza Europą, a tutaj w Europie i w Polsce. Jesteśmy praktycznie obecni na wszystkich kontynentach. Jak już mowa o tej współpracy, no to warto powiedzieć o tych największych współpracach. No to największa współpraca tradycyjnie to jest CERN. Państwo widzą największe urządzenie badawcze na planecie, Wielki Zderzacz Hadronów. Ale nie tylko to uczestnictwa w istniejących wielkich kolaboracjach, wielkich grupach badawczych, które tu są wypisane na górze, to są skróty tych eksperymentów, ale mamy również wkład aparaturowy. I warto to podkreślić, CMS, system Trygera mionowego budowany wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, LHCb, detektory słomkowe. No i wreszcie to, z czego jesteśmy bardzo dumni, LINAC 4 to jest ponad 100-metrowy akcelerator zaczynający rozpędzanie całego kompleksu akceleratorowego w CERN-ie. Ten LINAC 4 już działa, commissioning został zrobiony chyba 3 lata temu, ale już w tej chwili został przestawiony do Highlumi i część tego akceleratora, tak mniej więcej 1/3, struktury akceleracyjne były robione w świerku. Wykonaliśmy to bardzo trudne zadanie, udało się.
To się tak spodobało w CERN-ie, że dostaliśmy zamówienie na kolejny akcelerator, tym razem akcelerator elektronów do eksperymentu GBAR. Małego eksperymentu, ale bardzo interesującego, bo to jest eksperyment, który bada antymaterię. Oprócz CERN-u mamy współpracę z ośrodkiem w DESI. Tutaj Państwo widzą, tutaj to widać na schemacie, największy na świecie laser na swobodnych elektronach, laser rentgenowski X-FEL, 2 km akceleratora, 2 km wiązek fotonowych i między innymi tutaj w tej części akceleratorowej jest taka nalepka na tej żółtym module kriogenicznym i tam są wypisane instytucje, które partycypowały w budowie tego urządzenia i między innymi figuruje tam Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Trzeci z takich wielkich światowych eksperymentów to jest 50 000 ton wody i 13 000 fotopowielaczy. To jest eksperyment T2K w Japonii, eksperyment neutrinowy badający oscylacje neutrin i neutrina. Największy na świecie detektor Cherenkova. To nie koniec. Bardzo się cieszę z odnowienia w pewnym sensie współpracy naukowej z Dubną. Tutaj mają Państwo przedstawiony megaprojekt dubieński. To jest akcelerator NIKA, kompleks akceleratorowy. Duży kompleks akceleratorów ciężkojonowych i mamy w tej chwili polskie konsorcjum NIKA. Liderem jest Politechnika Warszawska. My jesteśmy w tym konsorcjum. No i do tego kompleksu pan doktor habilitowany Świderski i jego grupa opracowali detektory mionowe, które już są opracowane, zostały przyjęte przez Dubną i w tej chwili będą produkowane w tak zwanej masowej skali. Detektory służące do kalibracji wielkiego detektora Multipurpose Detector. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo dobry eksperyment. Rosjanie mają sporo pieniędzy na zrobienie tego urządzenia, więc go zrobią i nasza współpraca z Dubną dzięki temu ożyła i jak gdyby w tej chwili przekształca się w taką współpracę również aparaturową. Mieliśmy oczywiście zawsze dobrą współpracę z Dubną, zwłaszcza w dziedzinie teorii, bo Dubna słynie z tego, że ma znakomitą grupę naukowców, którzy badają super ciężkie pierwiastki i oczywiście nasi teoretycy z nimi od wielu lat współpracują. No ale tej części, powiedzmy, aparaturowej, tej nowoczesnej części kompleksu akceleratorowego NIKA nie mieliśmy do tej pory, a teraz mamy. Także bardzo się cieszę z tego rozwoju. Proszę Państwa, trochę zdjęć pokazujących najnowszą aparaturę badawczą, nie tą największą, czyli taką, która się mieści w odpowiednich pokojach, ale bardzo drogą i bardzo dobrą. Tutaj mają Państwo nanotest. No, ja się nie będę wypowiadał. Kilka urządzeń. Pan profesor Jagielski dobrze by skomentował, co to jest. Bardzo nowoczesna aparatura zakupiona w ostatnich latach, właściwie w ostatnich nawet miesiącach. Ona jest mała, ale kosztowna. To jest kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych. Proszę Państwa, urządzenie średniej klasy, ale już zajmujące sporą halę, IBIS-2, to jest urządzenie plazmowe, działo plazmowe. Jak zaczynałem być dyrektorem, to zrobiono mi takie ładne zdjęcie na tym dziale plazmowym. Ono rzeczywiście wygląda imponująco i no tylko mieliśmy trochę kłopotów, żeby go uruchomić, żeby ono robiło to, co ma robić. Urządzenie zaprojektowane tu, zbudowane w świerku, udało się. Trochę to trwało, ale udało się i tutaj mają Państwo bardzo ładne zdjęcia pokazujące plazmę w tym urządzeniu. To urządzenie ma odpowiednią komorę, można tą plazmę badać. Badawczy reaktor jądrowy Maria. Nie będę na ten temat dużo mówił, ponieważ jest temu dedykowane specjalne wystąpienie. Powiem tylko, że zbudowany w 1974 roku polski projekt, to jest polski reaktor,
Modernizowany wielokrotnie, praktycznie od 17 roku modernizowany jest non-stop. Musimy go zmodernizować, jeśli chcemy uzyskać na niego nową licencję na następne 10 lat co najmniej, a chcemy. Reaktor typu basenowego, moderowany berylem, 30 MW mocy termicznej, co jest dużo na reaktor badawczy. Bardzo dobry strumień neutronów, jedno z najlepszych źródeł neutronów na świecie. Tych źródeł neutronów ubywa, bo reaktory badawcze zanikają po prostu z mapy urządzeń badawczych. Oprócz badań naukowych reaktor pracuje produkując radioizotopy, głównie na rzecz dwóch wielkich współprac. No to jedna to jest nasza Polatom NCBJ, druga to jest największa chyba na świecie korporacja, która produkuje radioizotopy, Curium. Radioizotopy dla 400 000 pacjentów tygodniowo. Więc ten reaktor jest naprawdę bardzo użyteczny i trzeba zrobić wszystko, żeby on mógł te radioizotopy dalej produkować. Mamy również pewne pomysły, jak odbudować środowiskowe laboratorium neutronowe i tutaj jest pokazany schemat, jak to chcemy zrobić. Otóż myśmy skorzystali na pewnym nieszczęściu Niemców, mianowicie Helmholtz Center w Berlinie, taki instytut podobny trochę do NCBJ-u w Berlinie, musiał zamknąć swój reaktor badawczy ze względu na pewne uwarunkowania bezpieczeństwa i budowę nowego portu lotniczego w Berlinie. Oni mieli znakomicie wyposażoną halę fizyczną i część tych urządzeń bardzo nowoczesnych zdecydowali się przekazać do reaktora Maria. To jest dla nas wielka szansa, bo jesteśmy w stanie te urządzenia wykorzystać. Będziemy mieli jedno z najnowocześniejszych laboratoriów neutronograficznych na świecie. Te urządzenia już częściowo znajdują się w NCBJ-cie. To, co jest potrzebne, to jest potrzebny kompletny remont hali, a głównie podłogi, bo te urządzenia pływają na poduszce powietrznej, więc jest bardzo potrzebna gładka podłoga. To się w tej chwili dzieje i mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy w stanie odbudować to laboratorium. Mielibyśmy wtedy, jak Państwo widzą, 6, tak naprawdę zainstalujemy 5 bardzo nowoczesnych dyfraktometrów, takich budowanych w latach 2010 i później, które będą to urządzenia światowej klasy. Centrum Informatyczne Świerk. Nie będę o tym mówił, bo opowie o tym pan profesor Wiślicki. W 2015 roku to był 155. komputer na świecie, ale od tego czasu dużo się zmieniło, więc chyba w tej chwili to nawet nie kwalifikujemy się na top 500. Jesteśmy jednym z 6 największych superkomputerów w Polsce. Rozbudowujemy się. O ile pamiętam, to jest w tej chwili około 40 000 procesorów. Duży klaster i tak jak powiedziałem, chcemy wykorzystać nie tylko to, że tam jest potencjał do obliczeń, ale również to, że mamy kadrę, która jest w stanie wykorzystywać te obliczenia intensywnie, no i stąd ten pomysł na Complexity Center. O tym więcej powie pan profesor Wiślicki. Polatom, ośrodek radioizotopów Polatom. Tu można bardzo dużo, to jest bardzo ważna część NCBJ-u i dlatego ja postanowiłem wyręczyć się w tym momencie takim krótkim filmem, który pokaże, jak funkcjonuje ośrodek radioizotopów Polatom. To bardzo proszę o ten film. Ośrodek radioizotopów Polatom stanowi integralną część Narodowego Centrum Badań Jądrowych i jest znaczącym w świecie dostawcą wysokiej jakości radiofarmaceutyków i zestawów diagnostycznych do zastosowań w medycynie nuklearnej oraz ważnym producentem radioizotopów stosowanych w nauce i przemyśle. Radioizotopy wykorzystywane w produktach leczniczych Polatomu w znacznej części wytwarzane są w działającym w NCBJ reaktorze badawczym Maria, stale modernizowanym, jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Europie. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb medycyny nuklearnej, nauki i przemysłu wszędzie tam, gdzie zastosowanie znajdują izotopy promieniotwórcze. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe oraz doskonalenie procesów produkcyjnych
zapewniają nam wysoki poziom innowacyjności. Jednocześnie stale poszukujemy nowych dróg rozwoju i dywersyfikacji portfolio naszych produktów. Polatom oferuje radiofarmaceutyki do diagnozowania i leczenia jodem 131, kapsułki jodku sodu, generatory technetu, zestawy in vivo i wiele innych. Radiofarmaceutyki to leki, które wykorzystują promieniowanie emitowane przez wybrane izotopy szczególnych pierwiastków do tego, żeby obrazować funkcje w organizmie, funkcje komórek i tkanek, lub też wykorzystujemy to promieniowanie po to, żeby zniszczyć tkanki zmienione chorobowo, na przykład tkanki nowotworowe. Badania z wykorzystaniem radiofarmaceutyków są znane w medycynie nuklearnej już od lat 30. ubiegłego wieku, ale ciągle pozostają ważnym elementem diagnostyki i leczenia. Aby sprostać wysokim wymaganiom związanym z produkcją leków i rosnącym popytem na rynku światowym, Polatom stale rozbudowuje i modernizuje obiekty. W ostatnich latach zainstalowano w ośrodku nowe linie produkcyjne dla jodu 131, ITRU 90 i lutetu 177 oraz uruchomiono nowe laboratorium produkcyjne o wysokiej klasie czystości do septycznej produkcji zestawów i leków. Ostatnią inwestycją ośrodka jest nowa linia do produkcji generatorów technetu. Nowe radiofarmaceutyki opracowywane w laboratoriach badawczych ośrodka otrzymują pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie i poza nią. Przykładami takich udanych opracowań są oryginalne produkty jak tektrotyt, lutapol i intrapol przeznaczone do diagnostycznego obrazowania i leczenia nowotworów neuroendokrynnych. Dwa ostatnie były nagrodzone jako polski produkt przyszłości. Polatom skutecznie łączy badania podstawowe i stosowane oraz opracowuje nowe radiofarmaceutyki, aby lepiej stawić czoła wyzwaniom naukowym i zapewnić klinicystom nowe narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Ośrodek jest w pełni wyposażony w laboratoria badawcze i analityczne do prowadzenia innowacyjnych programów. Kształci też studentów we współpracy z innymi partnerami naukowymi i medycznymi i bierze udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych. Laboratorium wzorców radioaktywności w ośrodku radioizotopów Polatom wytwarza wzorcowe roztwory i źródła promieniotwórcze. Prowadzi prace związane z kontrolą jakości produktów radiofarmaceutycznych oraz realizuje zadania badawczo-rozwojowe w obszarze metrologii radionuklidów. Jako depozytariusz państwowego wzorca jednostki miary aktywności promieniotwórczej radionuklidów laboratorium świadczy certyfikowane usługi dla istotnych gałęzi gospodarki jak ochrona zdrowia i nauka. Ośrodek radioizotopów Polatom intensywnie się rozwija m.in. dzięki pozyskanym funduszom unijnym przeznaczonym na projekty badawcze i inwestycje. Największym przedsięwzięciem jest budowa kompleksu nowych laboratoriów Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD, projektu wpisanego na listę polskiej mapy strategicznej infrastruktury badawczej. Inwestycja, którą oglądamy za moimi plecami, to nowy projekt służący poszerzeniu oferty izotopów promieniotwórczych do celów medycznych. Będzie to jedyna i unikatowa inwestycja w Polsce. Planowana infrastruktura będzie wyposażona m.in. w cyklotron przeznaczony do badań i produkcji radioizotopów. Będzie to drugie urządzenie tego typu w Europie. Produkcja radioizotopów i radiofarmaceutyków w NCBJ w Świerku prowadzona jest już od 60 lat. Obecnie Polatom w pełni pokrywa potrzeby polskiego rynku i eksportuje produkty do 80 krajów na 6 kontynentach, w tym do Niemiec i Chin, znajdujących się na czele listy odbiorców. Wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pomagają nam zapewnić jakość, jakiej oczekują nasi klienci. Jakość szczególnie istotną w obszarze ochrony zdrowia, które jest dla nas najważniejszą wartością. Dobra. Wracamy do prezentacji. No co mogę tutaj dodać?
w dziedzinie produkcji jodu 131 jesteśmy największym chyba na świecie producentem. Mamy 1/3 światowego rynku. Proszę Państwa, Zakład Aparatury Jądrowej High-Tech. Tutaj ja nie będę za dużo mówił, bo jest temu poświęcona oddzielna prezentacja. Pokażę tylko kilka takich zdjęć pokazujących naszą gamę produktów. Producent akceleratorów, jeden z nielicznych na świecie, bo takich firm produkujących akceleratory to jest pewnie ze 4. Akceleratorów liniowych do radiografii, do zastosowań przemysłowych i do zastosowań medycznych. Tutaj mają Państwo wspominany już Accure, jeszcze w starej nazwie Intraline. On już teraz inaczej wygląda, jest odchudzony o 400 kg. O tym też powie pani dyrektor Zakładu Aparatury Jądrowej. To, co chciałem tutaj pokazać, no to taki duży system skaningowy Canis, służący do prześwietlania ciężarówek bądź wielkich kontenerów. To działa, w tej chwili zostało skomercjalizowane i funkcjonuje w Kuźnicy Białostockiej i prześwietla cysterny wjeżdżające na teren Unii Europejskiej. A to jest mały skaner SOWA, tutaj pokazany jest na takim obrazku. Stoi przed parkiem naukowo-technologicznym. Skanerów samochodowych oczywiście na świecie wiadomo jak produkować, produkują to różne firmy, ale ten skaner jest wyjątkowy, on jest mobilny. Można go zapakować na normalną ciężarówkę, waży 7 ton i przewieźć w dowolne miejsce, ustawić, może być używany. O ile wiemy, takiego skanera mobilnego na świecie nie ma. To jeszcze raz zdjęcie, od razu pomówię, to jest zdjęcie z serwisu cernowskiego, nie naszego. To jest serwis cernowski pokazujący Linaka 4. Akurat pokazują te struktury, które były robione w NCBJ, więc dlatego to zdjęcie przywołuję, o tym już była mowa. Proszę Państwa, nowe projekty. Mamy kilka wielkich projektów i oczywiście całą masę małych czy mniejszych. No tak jak mówiłem, Instytut realizuje w tej chwili ponad 120 projektów. To, co tutaj Państwo widzą, to 2 wielkie projekty. Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków ukierunkowanych molekularnie, błąd w nazwie, trzeba poprawić. To, tak jak było powiedziane na filmie, poszerzy znacznie zakres dostępnych radionuklidów, a przede wszystkim sercem tego projektu jest cyklotron. Cyklotron 30-mewowy, który będzie przyspieszał protony i deuterony do 15 MeV, a także cząstki alfa. I to jest ta unikatowość tego cyklotronu, że oprócz protonów i deuteronów mamy również przyspieszanie cząstek alfa. Takich cyklotronów w Europie jest 1 w tej chwili i mamy nadzieję, że my zainstalujemy drugi. Drugi projekt, o którym chciałem powiedzieć, ten projekt zresztą teraz się już buduje, widzieli Państwo budynek, który się właśnie konstruuje, a odpowiedni cyklotron zamówiony w firmie IBA jest dla nas produkowany. Drugi projekt to jest polski laser na swobodnych elektronach. To jest laser, który postanowiliśmy zbudować, dlatego że przy pracy nad XFEL-em i przy zdobyciu dużej wiedzy fachowej, no szkoda było tego nie wykorzystać. To jest znakomite urządzenie badawcze nie tylko dla fizyki, ale dla medycyny, dla biologii, dla chemii. Ponad 1000 razy silniejsze niż synkrotron w piku, więc bardzo nowoczesne urządzenie tak zwanej 4. generacji źródło światła. Chcemy taki laser na swobodnych elektronach zbudować. Dostaliśmy dofinansowanie w ramach projektu z mapy drogowej. Jak się Państwo domyślają, niewystarczająco. W tej chwili trwa wojna o dofinansowanie tego projektu. To będzie laser, który będzie działał w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu. Jeżeli uda się precyzyjnie ustawić wiązkę, to być może w miękkie rentgeny też będzie można zajrzeć. Bardzo nowoczesne urządzenie. Pierwszy akcelerator chyba w Polsce w technologii nadprzewodzącej, całkowicie nadprzewodzącej. Będziemy mieli tu jedno z najzimniejszych miejsc we wszechświecie.
poniżej 2 stopni Kelwina. Dlaczego chcemy to zbudować? To trochę pokazuje ta mapa tutaj. Jak Państwo widzą, to są źródła światła używane do badań. Te pomarańczowe to są fele, te szare to są synchrotrony. No i wyraźnie widać, co się dzieje, jest odcięcie na łabie, prawda? W zasadzie poza krakowskim Solarisem nie dysponują w tej części Europy, nie dysponuje się żadnym urządzeniem tego typu. Więc chcemy bardzo to urządzenie skończyć. Oba te projekty mają kłopoty ze względu na to, że wszystko zdrożało, jak Państwo wiedzą, inflacja jest dość duża, COVID nam przeszkadza, no wszystko co się da trochę nam przeszkadza, ale nie poddajemy się i będziemy walczyć, żeby te 2 duże projekty doprowadzić do końca. Projekt Nomaten, budowa tak zwanego Centrum Doskonałości, finansowana jest z 2 źródeł, z grantu Fundacji Nauki Polskiej Międzynarodowa Agenda Badawcza Plus oraz z grantu Komisji Europejskiej w ramach konkursu Teaming. Wartość projektu to ponad 100 milionów złotych. To są pieniądze głównie na rozwój kadr i na ludzi, więc trochę ubolewamy, bo chcielibyśmy trochę sprzętu też kupić. Próbujemy to robić, bo gdzieś ci ludzie muszą pracować i na czymś, ale bardzo się cieszymy, że możemy zatrudnić za godziwe pieniądze bardzo dobrych naukowców. Ten proces trwa, to centrum się konstruuje, ale jest na dobrej drodze. Drugi projekt, który chciałem tu jeszcze wspomnieć, to jest mniejszy projekt, ale on już jest na ukończeniu i w zasadzie działa, robi wrażenie. To jest projekt podwójnego akceleratora radiograficznego wraz z laboratorium. Wartość projektu to 28 milionów złotych. Tak jak powiedziałem, projekt powinien się skończyć pod koniec tego roku. Taki akcelerator zrobiliśmy, działa i bardzo się z tego cieszymy. No i wreszcie ostatnia nowość. To jest coś, czego zwolennikiem jest tutaj mój poprzednik, pan profesor Grzegorz Wrochna, bardzo adwokatował za tym projektem. To jest wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem, urządzenie, które ma służyć do produkcji ciepła przemysłowego, czyli nie do produkcji prądu elektrycznego, tylko do produkcji ciepła. Jest w stanie wytwarzać parę o temperaturze do 1000 stopni, czyli znakomite urządzenie bezemisyjne, które mogłoby produkować wodór. Takie urządzenie mniejszej skali, rodzaj demonstratora technologii, chcemy zbudować w Świerku. To jest oczywiście proces długotrwały, będzie trwał co najmniej jeszcze dobrych kilka lat, około 10. I oczywiście da się go zbudować, jeżeli dostaniemy na to środki, a nie są to małe środki, bo to jest inwestycja rzędu miliarda. W tej chwili dostaliśmy grant, właściwie przedsięwzięcie ministra z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 60 milionów złotych na 3,5 roku, żeby opracować projekt, czy elementy projektu technicznego tego urządzenia, które ma powstać w Świerku. No i tutaj Państwo widzą zdjęcie pokazujące podpisanie tego kontraktu z panami ministrami, pan minister edukacji i nauki i pan minister klimatu. Proszę Państwa, to jest to, co chciałem powiedzieć o Instytucie. Bardzo Państwa zachęcam do przejrzenia już świeżego, bo przyjechało to dosłownie wczoraj, raportu z ostatnich 2 lat, 2019-2020. Nazywa się to NCBJ Highlights. Tam są opisane te najważniejsze nasze osiągnięcia i najważniejsze nasze przedsięwzięcia. I od razu powiem, ten rok 2019 i 2020 nie był łatwy. Jak Państwo wiedzą, była pandemia, to nas też uderzyło i finansowo, i w inny sposób, ale Instytut działał. Dynamika tych projektów nie spadła, które realizujemy, co mnie bardzo cieszy, więc realizujemy to tak, jak realizowaliśmy wcześniej. No i miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Nie zadłużyliśmy Instytutu, jak na razie dajemy sobie radę. Dziękuję bardzo i zapraszam w takim razie na kawę.